Pierwej w Krośticach nie każdy wiedział, gdzie mieszkał sołtys albo jaki inny ważny, znany krościcanin. Ale każdy wiedział, gdzie mieszkał Kulka. Przed Kulką skręcało się na Kuperstrasa, za Kulką każdy miał jakiś swój plac na grzyby albo na jagody. Jak wyglądało życie w Gajowce i o samej Gajowej Kulce opowie jego córka, Maria Sokulska. Niektórzy ją znają jako Agata, a jeszcze inni jako Jaćka Kulka. Przyjechaliśmy pociągiem. Mamy udało się ze mną, maleńką, 9-miesięczną, chorą zresztą wtedy dzieckiem, wsadzić do pociągu, do lokomotywy. Ja i siostra i mama siedzieliśmy w lokomotywie, a tato na dachu. Taki był tłok w tym pociągu. Tyle ludzi jechało na ziemię odzyskane, nie? Do Opola. Tyle ludzi jechało w tym pociągu. Pociąg jechał wolno, nie jechał tak jak teraz, nie? Ale to był taki, jak to były pociągi wtedy. Jego kolega, pan Gołębiowski, był nadleśniczym w Kupach. On go ściągnął jakoś tam, nie, kolegę swojego. Okazało się, że w Chruścicach w Gajówce mieszka leśniczy, który się boi tam mieszkać, nie? Ale i tato mówi, a on się nie boi, no to może tam mieszkać. Pojechaliśmy potem do tych Chruścic, mieszkaliśmy w Chruścicach cały czas już. A tato miał podstawowe wykształcenie, 7 klas skończonych. Był zdolny dosyć, no tak na tyle, ile trzeba, ale po prostu wtedy nie patrzyli, czy jest wykształcony leśnik, czy nie. On był gajowym, on miał najniższe stanowisko w lesie, nie? Nigdy nie robił ludziom krzywdy, jak ktoś drzewo pozbierał tam w lesie, czy co, bo to były takie okresy, że nie wolno było jagód zbierać w lesie, nie wolno było grzybów, wszystko trzeba było na kartki, wszystko trzeba było rejestrować, to tata nigdy nie robił ludziom problemu z tym. Bo był jeden taki, mieszkał tam, gdzie najpierw pierwszy leśniczy w Chruścicach, bo tata był gajowym, tam leśniczy pierwszy, to jak ludzie nazbierali jagody, to on potrafił wysypać im na ziemię te jagody z koszyczka i podeptać. No przecież dla człowieka, który nazbierał tych, to było coś strasznego, nie? Także mówili, jaki Kulka jest dobry, nic nie powie, jak ktoś nazbiera, nie? A co robił? Odbijał numery jak drzewo, odbierało się drzewo, nie? Musiał zmierzyć, ile tego drzewa tam jest, nie? A to jest klupa. To jest klupa do mierzenia właśnie, jak się mierzyło, jaka jest średnica drewna, nie? Przybijał na drzewie numery, jaki to jest numer drewna, co to jest, nie? Takie były numery na tym numeratorze. Odbijał. Ile kubików tego jest, wszystko musiał zapisać, odbierał. Ludzie sobie wyrabiali drzewo, to musiał jechać odebrać, to nie zmierzyć, ile tego było, tego drzewa. No to też wszystko musiał po prostu mieć przygotowane, znaczy wszystko musiał to robić, co w lesie trzeba, nie? I dbał o ten las, bo las był zadbany, czysty wtedy. Mieliśmy często sarny w domu. Jeden sarnik był taki, że po prostu jak ktoś przyszedł do nas, to on jak pies pilnował domu, brał na rogi i najchętniej do gnojnika wrzucał, nie? Tak. Tu był gnojnik. W chlebie zawsze przy żłobie stała krowa. Koń jak był, to też tutaj był koń, krowa albo jałówki były. Tu były świnie, w tym miejscu były świnie. I mieliśmy konia z Unry. Tu z lasu jak jechał z pierwszej, ale z Pruchocką drogą jak jechał, była burza, to koń się położył na ziemi, bo zagrzmiało, to on się kładł, bo widocznie ojciec mówił, że był pewnie z wojny przyszedł i wiedział, że jak strzelają, to trzeba się położyć. Nie? Te grubsze gałęzie z lasu ludzie przynosili do domu. Kobiety zawsze przychodziły do lasu z miechówką. To był tak jak worek, tak jakby worek rozpruty, takiej wielkości, rozpruty worek, z 4 stron się zawiązywało i kobiety sobie to zarzucały na plecy i w tej miechówce niosły gałęzie. Zawsze jak szły na jagody czy na grzyby, to przy okazji zawsze miały całą miechówkę tego drewna. Nie? To tu szły, potem to było widać, że z tym drewnem, którym się paliło, a nie wyrzucało. Tam był haziel bardzo fajny, drewniany też w rogu, prawdziwy haziel taki. Potem też zrobili na betonowy. Tu był taki okrągły kamień i na tym kamieniu tłukło się kości, żeby kury jadły potłuczone kości jadły, zawsze tu był na tym. Mieliśmy tu bociana, tato przywiózł go, bo gdzieś zleciał z gniazda i zepsuł sobie skrzydło. Brat jeździł, Krzysiek jeździł po żaby, właśnie albo do Sochora, tutaj było, może tam już ten staw był. Przywoził, druszlakiem łapał żaby, przywoził tu i bocian je tak i zżerał. Dziki przychodziły tutaj aż pod sam dom. Jak była kukurydza posiana, to tutaj przychodziły dziki do kukurydzy. Tato nie strzelał do zwierząt.
Co jeszcze w lesie tato musiał robić? No sprawdzał, czy się nie pali, czy wszystko zrobili. Aha, kopali robotnicy, kopali też jeszcze pasy przeciwpożarowe. To były szerokie, na 4 metry co najmniej, czy 5 metrów szeroki pas. Sam piasek wygrabiony, nic tam nie było, tylko piach. Żeby w razie jak się pali jedna część lasu, żeby zabezpieczyć, żeby nie przeszedł ogień na drugą stronę. Czasami jak się paliło, no to pełno straży Kupską szosą jechało do pożaru. Nie było często pożarów. To wszystko musiał tato zawsze jechać, sprawdzić, co się w lesie dzieje, co robotnicy robią.